Witam serdecznie w Mai Cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto kremowe marzenie. Ciasto jest bardzo smaczne, nie za słodkie, czekoladowe, waniliowe, wilgotne. Wszystkie smaki dobrze się ze sobą łączą. Ciasto jest proste w przygotowaniu i wygląda wspaniale. Idealne na wyjątkowe okazje lub uczczenie weekendu. Polecam! Zanim podamy ciasto, dobrze aby postało za 30 minut w temperaturze pokojowej. Ciasto będzie wtedy bardziej kremowe, przyjemniej będzie się je jadło. Zmodyfikowany przepis ze strony Przyślij przepis. Zapraszam na film. Składniki na biszkopt: 6 dużych jajek L, osobno żółtka i białka, 160 g mąki pszennej, użyłam tortowej, 180 g cukru, 80 ml oleju, 2 łyżeczki cukru wanilinowego, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia i 30 g kakao bez cukru. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Wsypujemy cukier wanilinowy i ubijamy przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i ubijamy jeszcze przez chwilę na jasny krem. Do piany z jajek dodajemy olej i krótko mieszamy szpatułką. Mieszamy razem mąkę, kakao i proszek do pieczenia. Tak przygotowaną mąkę przesiewamy na jajeczną masę. Mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Nie należy zbyt długo mieszać, aby piana całkowicie nie opadła. Gotowe ciasto przekładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Aby papier lepiej przylegał do blaszki, przykleiłam go ciastem. Biszkopt wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 30-35 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzony biszkopt wyciągamy z blaszki. Ściągamy papier do pieczenia i papier wkładamy z powrotem do blaszki. Z wierzchu biszkoptu odcinamy troszkę przypieczoną skórkę. I biszkopt przekrawamy w poziomie na 2 równe części. Jedną część biszkoptu wkładamy z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia: 130 ml wody, 3 łyżki soku z cytryny i 1 łyżeczka cukru pudru. Składniki do nasączenia mieszamy i połową tak przygotowanego ponczu nasączamy biszkopt w blaszce. Składniki na krem krówkowy. Składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Około 400 g masy krówkowej z puszki, 250 g masła w temperaturze pokojowej. Do miski przekładamy miękkie masło i ucieramy mikserem przez około 3 minuty. Następnie w 2-3 partiach dodajemy masę krówkową. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. I nasz krem jest już gotowy. Składniki na ciemny krem. Składniki powinny być również w temperaturze pokojowej. 220 g homogenizowanego serka waniliowego, 350 g orzechowo-czekoladowego kremu do pieczywa, użyłam nutelli, 120 g masła,
Dodatkowo około 230 g herbatników plus odrobina mleka, tylko żeby troszeczkę skropić herbatniki. Do miski przekładamy miękkie masło i ucieramy je mikserem przez około 2-3 minuty. Dodajemy nutellę i mieszamy mikserem do połączenia składników. Następnie w 2 partiach dodajemy serek. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem na jednolity krem. I nasz ciemny krem jest już gotowy. Na biszkopt w blaszce wykładamy połowę kremu krówkowego i wyrównujemy. Na wierzchu układamy pierwszą warstwę herbatników. Delikatnie nasączamy je mlekiem, tak tylko skrapiamy. Wykładamy cały ciemny krem i wyrównujemy. Na wierzchu układamy drugą warstwę herbatników. Delikatnie nasączamy je mlekiem. Na wierzch wykładamy pozostały krówkowy krem. Wyrównujemy. Kładziemy drugą część biszkoptu i nasączamy go pozostałym ponczem. Składniki na krem śmietanowy: 500 ml schłodzonej śmietanki 30 lub 36, 2 łyżki cukru pudru, 2 łyżeczki fiksu do śmietany i 1 łyżka kakao bez cukru. Do śmietanki wsypujemy fiks, dodajemy cukier puder, kakao i ubijamy. Gotową śmietankę wykładamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Ciasto posypujemy kakao i wstawiamy do lodówki na całą noc. Gotowe ciasto wyciągamy z blaszki i ściągamy papier do pieczenia. Jak już mówiłam na początku, dobrze aby ciasto postało tak 30 minut, zanim je podamy. Kremy zrobią się wtedy bardziej delikatne. I nasze pyszne ciasto, kremowe marzenie jest już gotowe. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczne, wszystkie smaki dobrze się ze sobą łączą. Ciasto jest wilgotne, aromatyczne, polecam.